Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w środkowych Niemczech i podczas naszego wyjazdu z Grzegorzem postanowiliśmy poszukać trochę innych wyrobisk, innych sztolni. Doszliśmy w bardzo ciekawe miejsce. Zobaczcie, tu jest wiadukt kolejowy, świeżo wybudowany, piękne szczyty górskie. Tutaj jakaś droga, a za mną, a właściwie tutaj przede mną, znajduje się już jakiś otwór. No i co? Jak zobaczyliśmy coś takiego, no to uznaliśmy, że musimy to sprawdzić. Tutaj generalnie się nie da dotrzeć przypadkiem, ponieważ ta droga nie prowadzi donikąd. Jest to droga techniczna, którą wykorzystano prawdopodobnie do budowy tego wiaduktu. Nie ma dokąd tutaj wejść, bo jest tu zakaz wstępu, a po drugiej stronie mamy tylko przepaść. Tak więc co? Musimy zobaczyć i zaraz Państwu opowiemy. Oczywiście nie mamy żadnych informacji, bo znaleźliśmy tylko informację, że po prostu taka sztolnia tutaj jest. Mieliśmy też parę ślepych strzałów. Na przykład też poszliśmy do takiego samego obiektu, do takiej sztolni i w praktyce okazała się ona taką jamą o długości może 3 metrów. Tutaj Państwo widzicie zdjęcia dla porównania, ale już widzimy, że tutaj można wejść dalej. Tak więc niniejszym Państwa zapraszam. Rozświetlę troszkę mroki. Już rozświetlam. O. Rozświetlam mroki i idziemy. Jest trochę wody, ale nie dużo. Wody nie jest dużo. Aczkolwiek tutaj już widzę, jest takie małe zagłębienie. Małe zagłębienie, około metra, chociaż kiedyś równie dobrze mógł to być szyb. Nie wiadomo. Natomiast na pewno tam nie chcemy wpaść, więc omijamy to miejsce. Grzegorzowi, który już jest w środku, udało się jakoś tak przejść, żeby nie zmącić wody. To już jest bardzo dużo. Ja spróbuję z kolei nie tylko nie zmącić wody, ale też tam nie wpaść. Jest trochę różnego rodzaju robactwa, które zapewne leci tutaj po to, żeby dotrzeć do naszego światła. Nie wiem, jaki mają w tym cel, ale pewnie się nie dowiemy. Patrząc po przekroju, no to sztolnia raczej jest stara i pewnie kuta ręcznie. Pewnie Grzesiu nam coś więcej powie na ten temat, jak go zaraz spotkamy. Już go widzimy. Nie chcę nic mówić, ale nie mam dobrych wieści. No? To co? No chodź. Aha, koniec. No nie zupełnie jeszcze, ale szału nie ma. Aha. Zobacz, pokłady siarki i żelaza. Tam mamy Czyli to przodek. tutaj wydobywano, czy nie wiadomo? Taki biały kamień tutaj jest w suficie. Idą żyły. Aha. I myślę, że tego tu szukano, bo tutaj też jest kawałek przodka i tu jest też przodek. O, pociąg jedzie. No, czekaj, idę tam do ciebie. No i tu jest taka żyła tego. Aha. Myślę, że tego szukano. Za tym tutaj drążono, ale no mogli tutaj wydobywać przy okazji żelazo. Są pokłady siarki, takie tutaj żółte naloty. Ale raczej kiedy ta sztolnia powstała w Twojej ocenie? No bardzo stara, no. Stara, nie ręcznie kuta. Myślę, że ręcznie. Ręcznie, na pewno ręcznie. Sprawdźmy jeszcze tutaj, ale wygląda podobnie. Kolory te same. Skarbu nie ma. No nic, tak to już jest w tej branży, że czasem się znajduje jakąś perełkę pełną maszyn górniczych, a czasami starą, średniowieczną, być może sztolnię, która też ma swój urok. Pewnie to nie dałoby się ją znaleźć na jakichś mapach, ale wiecie, jak to ma kilkaset lat, no to całkiem możliwe, że już się nie zachowały jakieś dokumenty co do tego, co to wydobywano, ponieważ poza tym przypomnę, że jesteśmy w Niemczech i musieliby nam nasi przyjaciele dać dostęp, ale te owady tutaj osiadają gęsto na tych ścianach. No nic, będziemy się kierować w stronę wyjścia.
A ja dziękuję, że byli Państwo z nami i poświęciliście chociaż ten krótki czas, żeby Was zabrać. O, jeszcze tutaj spojrzenie na tę wodę. Poświęciliście ten krótki czas, żeby Was zabrać do niemieckiej, opuszczonej sztolni o niejasnej, ale na pewno ciekawej historii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z kanapowcami.